Witam Was w kolejnym Justa Animuje. Ten odcinek będzie bardzo nostalgiczny. Na początku pokażę Wam kilka ulubionych moich postaci, które rysowałam, zanim na dobre zabrałam się za rysowanie swoich postaci, a potem opowiem Wam o mojej pierwszej animacji, która była właściwie fanowską adaptacją jednego z moich ulubionych anime. Dobrze, to zaczynamy. Na początek przedstawiam Wam Łebskiego Harego. To był ten rudy kot, którego przygody oglądaliśmy w bajkowym kinie na TVN-ie. Łebski Harry to była klasyka animacji francuskiej, belgijskiej, czyli mamy tutaj ten taki charakterystyczny sposób rysowania postaci przypominających trochę bałwanki. Harry był bardzo nieznośnym kotem i wszystkim dokuczał, ale co było w serii najbardziej fajne, to to, że autorzy tego serialu lubili cytować różne dzieła filmowe, trochę je parodiować i co ważne, nawet postacie trzecioplanowe z tej bajki były bardzo fajnie pomyślane. Moją ulubioną postacią z tej serii był kot poeta, którego rysowałam już w odcinku, kiedy opowiadałam Wam, jak radzą sobie artyści, którzy mają spektrum autyzmu. Tam był rysowany kot poeta, więc tutaj tylko rysuję Harego, bo był bardzo charakterystyczny. Kolejnym bohaterem, którego bardzo lubiłam, to już jest anime. Mamy tutaj Mikana, pomarańczowego kota, który miał taką cechę, że oczywiście potrafił posługiwać się ludzkim językiem i ta jego cecha, i ta jego gadatliwość i jeszcze skłonność do wpadania w różne kłopoty czyniła to anime niezapomnianym. Wielką zaletą serialu Mikan, pomarańczowy kot, Mikan, gadający kot, a w oryginale Mikan Eniki, czyli ilustrowany pamiętnik kota Mikana, było to, że oprócz fantastycznego wątku, czyli spotkania przez głównego bohatera Toma, gadającego kota, był motyw przemijania, przepięknie związany z animacją. Przy okazji, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, że w anime autorzy splotli też taki wątek związany z japońską mitologią, a mianowicie, że gadający kot to według wierzeń japońskich był koci demon zwany Nekomata i ten Nekomata właśnie podobnie jak Mikan chodził na tylnych łapkach, rozmawiał z ludźmi, mógł również zamieniać się w ludzi i czasami czynić krzywdę tym ludziom. Nekomata od zwykłego kota rozróżniał się tym, że miał 2 ogony, a nie jeden. A właściwie to miał jeden kiedyś ogon, ale kiedy stał się kot domowy Nekomatą po 10 latach życia, to jego ogon stopniowo się rozdwajał. Ponoć najbardziej niebezpieczne były Nekomaty właśnie rude. No to wiecie, dlaczego Mikan miał pecha. Fantastycznie to pokazane w anime. Ja oczywiście tego wątku nie byłam do końca świadoma jeszcze wtedy, kiedy oglądałam te adaptacje komiksów, także japońskich właśnie w telewizji TVN. Kolejnym moim tutaj ulubioną animacją na tej mojej liście taką nostalgiczną byłaby już Księga Przyjaciół Rodu Natsume. Tak byłoby to po polsku. I tutaj właśnie mamy tak zwany japoński folklor, który miesza się z ludzkimi po prostu losami. Kiedy już poznałam to anime, miałam już oczywiście pewną wiedzę związaną z wierzeniami japońskimi i stąd po prostu fajnie mi się śledziło losy tych postaci. Jednak zanim poznałam losy związane z Księgą Przyjaciół Rodu Natsume, była seria anime z cyklu Cyfrowe Potwory, Digimony, które też miałam okazję oglądać. Wtedy jeszcze na początku była telewizja Fox Kids, potem przemianowana na Jetix. I dlaczego o tym wspominam? Bo to anime miało 2 cechy, które były fantastyczne. Po pierwsze, mieliśmy już troszeczkę żart z cyfrowej technologii, bo świat cyfrowy, do którego zostali przeniesieni główni bohaterowie, to był taki, ja to mówię żartobliwie, Matrix dla dzieciaków i młodzieży. Druga sprawa była taka, że właśnie nie była to taka klasyczna pogoń za łapaniem stworków i wieczne bitwy, ale losy stworków były tak splecione z losami dzieci, że jeśli one chciały pomóc tym stworkom, musiały po części rozwiązać swoje problemy. Było tam wspominane
o tym, że jedni bohaterowie mieli kłopoty rodzinne. Ojciec na przykład lubił sobie nadużywać pewnego napoju wyskokowego. Inna rodzina borykała się z problemem na przykład rozwodu, bo bracia zostali rozdzieleni. A jeszcze inna na przykład, że była dość samolubna postać i potem stopniowo przebywając w tym na przykład cyfrowym świecie mogła się zmieniać. Czy to Wam coś przypomina, takie wiązanie świata fantastycznego z ludzkimi problemami? Mamoru Hosoda, taki reżyser japoński, twórca Wilczych Dzieci. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ po obejrzeniu sobie jego filmu pełnometrażowego doszłam do wniosku, że sposób pokazywania prezentacji głównych bohaterów, sposób rysowania głównych bohaterów i właśnie łączenie tych cech na problemy międzyludzkie, które przeplatają się z wątkami fantastycznymi, coś mi to przypomina. I oczywiście to, że w dużej mierze bohaterowie także pokazują się w świecie, który istnieje, który możemy sfotografować. Przypomniało mi się anime Digimon. Okazało się, że Mamoru Hosoda jest autorem filmów kinowych z Digimonami. Zwłaszcza oczywiście filmów, które są pokazywane właśnie na podstawie anime pierwszej i drugiej serii, czyli tych animacji, które ja mogłam oglądać w telewizji. Po przejrzeniu sobie kolejnych tytułów tego autora okazało się, że Mamoru Hosoda nie jest tylko autorem właśnie Wilczych Dzieci, ale także nawet jego nowsze produkcje, jak na przykład Mirai, znowu odwołują się do pewnego sposobu narracji, które ja również mogłam zaobserwować w anime Digimon. Mianowicie chodzi mi oczywiście o to, że mamy coś takiego jak powrót do przeszłości, że widzimy bohaterów nie tylko jako ludzi dorosłych, ale potem ci bohaterowie mogą spotkać się ze swoimi młodszymi wcieleniami. To jeszcze nie koniec. Po szukaniu informacji o tym reżyserze okazało się, że Mamoru jest związany ze studiem Toei Animation, także przy produkcjach takich jak Czarodziejka z Księżyca czy seria Dragon Ball. Okazuje się też to, że jego fascynacja animacją zaczęła się od tego, że oglądał filmy studia Ghibli i właściwie to on bardzo pragnął być reżyserem w studiu Ghibli. Mało brakowało, a stałby się jednym z reżyserów Ruchomego Zamku Hałuru. Fajna historia, prawda? Po wielu latach pracy w Toei Hosoda założył swoje studio i właśnie zajął się produkcją takich filmów jak Wilcze Dzieci czy właśnie tego najnowszego Mirai. Film Mirai był nominowany do Oscara. To tyle, jeśli chodzi o tego wybitnego japońskiego reżysera i animatora. A teraz przejdźmy do moich wspomnień. Teraz zróbmy sobie taki jeden powrót do przeszłości. Wyobraźcie sobie, że ja oglądając m.in. moje ulubione anime, na przykład właśnie te Digimon Adventure, postanowiłam, kiedy zaczęłam się bawić w animację, wykonać animację, jakby fanowską kontynuację trzeciej serii tego anime, które się nazywało Digimon Tamers. I wyobraźcie sobie, że postanowiłam dołożyć swoją cegiełkę do tej serii. W postaci fanowskiej animacji, gdzie wymyśliłam masę nowych stworków, kilkanaście także nowych postaci ludzkich, których losy w tym moim fanowskiej produkcji były pokazywane jako pierwsze. Na przykład w serii Digimon Adventure przywódcą dzieciaków z reguły jest chłopiec w goglach i te dzieciaki mają oczywiście różne imiona, bo to są różne losy przeróżnych postaci, tylko uniwersum jest jakby nawiązujące do tych stworków. A ja postanowiłam, że moją główną bohaterką będzie dziewczyna i dałam jej na imię Kora. Kora, bo to jest z greki właśnie dziewczyna znaczy, ale ta Kora jest oczywiście typową chłopczycą. O czym jest moja fanowska interpretacja anime, które m.in. było tworzone przez Mamoru Hosodę. Przekonajcie się sami na moim kanale. Jednak ja tutaj nie będę za bardzo opowiadać o fabule, ale może bardziej skupię się na tym, jak zostało wykonane to anime.
Wyobraźcie sobie, że moje pierwsze kroki w tworzeniu animacji zaczęłam od programu Adobe Flash, który wtedy jeszcze nazywał się Macromedia Flash. I żeby było zabawniej, moje pierwsze animacje z tymi stworkami zaczęłam robić od roku 2003, czyli odtąd, kiedy poszłam do liceum. Wersja anime dostępna na moim kanale YouTube pochodzi z roku 2006, ponieważ ja postanowiłam potem jakby przearanżować ten film, robiąc go w troszeczkę lepszej jakości i zamieniając odręczne napisy na te, które dodawałam, żeby łatwiej było czytać, bo ja wtedy jeszcze nie umiałam tak naprawdę montować dźwięku. Tak naprawdę dopiero co zaczęłam się bawić w animację. Miałam zainstalowanego tego Macromedia Flasha na komputerze, który w pewnym momencie jest widoczny również na moim tutaj filmiku, bo znalazłam sobie takie jakby starsze materiały z moim udziałem i zrobiłam tutaj taką fotografię, którą możecie zobaczyć w filmiku. Ale co jest niesamowite, jeśli chodzi o ten film? Ja jestem, jak już kilka razy Wam opowiadałam w moich filmikach, typowym samoukiem. Nie chodziłam do szkoły filmowej, nie chodziłam do Akademii Sztuk Plastycznych. Niestety poszłam do liceum ogólnokształcącego, który ze sztuką tworzenia animacji, a potem nie miał nic wspólnego. Aby ułatwić sobie pracę w moim programie, wtedy Macromedia Flash, postanowiłam zapisywać filmy w najwyższej rozdzielczości, z jaką mogłam się kiedykolwiek spotkać. Zaczęłam od rozdzielczości 800x600. W sumie to nic dziwnego, no 800x600, jaka tam dziwna rozdzielczość, powiecie. Tylko że normą w roku 2003 i jeszcze w roku 2006 możecie się spotkać z takim nośnikiem dla filmów wideo jak kasety magnetyczne VHS. Wiecie, jaka rozdzielczość była na kasecie VHS zapisu filmu? Było minimum od 300 pikseli do 600. Rozumiecie? Zapisywałam filmy w wyższej rozdzielczości niż to było w standardzie. Kiedy opublikowałam swoje filmy, animacje właśnie o przygodzie właśnie naszych tutaj Digimonów w wersji takiej mojej, powiedzmy, fanowskiej na YouTubie, kiedy rozpoczął serwis YouTube działanie u nas w Polsce, kiedy jeszcze YouTube w zasadzie czy już należał do Google'a, czy jeszcze nie, to wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam, że te animacje mają format HD, który właściwie wchodził. Przynajmniej u nas w Polsce. To jest właśnie efekt samouctwa. Nikt mi oczywiście nie powiedział, że są przeróżne rozdzielczości, a ja po prostu instynktownie zapisywałam sobie filmiki jak na największy obraz. Ustawiałam flesze, żeby mi się dobrze patrzyło na tym komputerze, który widzieliście choć przez chwilę na tym zdjęciu. Efekt poszukiwań twórczych i mało tego, moje pierwsze animacje robione właśnie od roku 2003 do 2006 roku, gdzie sam film o Digimonach jest wersja z 2006 roku, ostateczna. Możecie obejrzeć w tym odcinku już z cyklu Już to animuję. Mamy tutaj pierwsze moje animacje, w tym, uwaga, Rysica Urszula, znana z moich filmów animowanych, jest tutaj logiem do przygody cyfrowych stworków, a także jest potem jeszcze wersja nowsza wykonana mojego logotypu, gdzie oprócz Rysicy Urszuli pojawia się bazyliszek. To wszystko było wykonane w programie, który dziś znacie jako Adobe Flash. O tym, że byłam typowym samoukiem, jeszcze świadczy jedna rzecz, mianowicie jak ja uczyłam się robić animację. Uczyłam zabierać się za animację, to najpierw oglądałam filmy, które oczywiście bardzo lubiałam i zapisywałam te filmy na pojedyncze klatki. Oglądałam każdy rysunek osobno, czyli te klatki z filmów, i robiłam sobie notatki mniej więcej, jak mogą zachowywać się postacie w ruchu. Jednak ta strategia przydała mi się bardziej już w nowszych animacjach. Prawda jest taka, że w przypadku właśnie cyfrowego wyzwania, czyli Digimonów po mojemu, było to bardziej na czuja robione.
Co ciekawe, ja we Flashu wtedy jeszcze nie za bardzo używałam warstw jako takich. Miałam jedną warstwę, gdzie zrobiłam tło i postacie i kiedy przesuwałam sobie klatkę jedną na drugą, to tak naprawdę czasami zmazywałam postać i rysowałam na tym samym tle, gdzie mamy bohaterów. Jeszcze wtedy nie rozumiałam, jak można byłoby synchronizować właśnie mówienie postaci z obrazem, więc po prostu rysowałam też tak mniej więcej, jak mi się wydawało, że postać mogłaby zamykać i otwierać usta. Ciekawe, gotowy ten efekt animacji zapisywałam właśnie we Flashu, stąd filmiki mają taką dość zabawną, a nie inną animację. Okazuje się jednak, że kiedy wrzuciłam te klatki z Flasha do programu montażowego, jak robię to obecnie, to o wiele płynniej i o wiele przyjemniej ogląda się te animacje. Gdybym teoretycznie dorysowała klatki brakujące do faz, kiedy postacie mówią, to ta animacja mogłaby zdobyć dźwięk. Co to znaczy? Że metoda, którą ja sobie obrałam we Flashu, bardzo przypominała klasyczną animację na kartkach. I w ostateczności, kiedy zapisywałam tę animację we Flashu już jako plik wideo, to nie zawsze te klatki mi się jakoś ładnie zapisywały. Ale kiedy użyłabym do tego programu osobnego do montażu, gdzie Flash byłby tylko moim tak jakby kartką wirtualną, okazuje się, że te animacje o wiele lepiej po prostu się zachowują. Jaki jest z tego wniosek, że warto czasami eksperymentować i fascynować się swoimi ulubionymi autorami. Ten film z cyklu Justa Animuje był pierwszą częścią takiej playlisty z moimi ulubionymi postaciami, ale także swoistym właśnie powrotem do przeszłości. Tak, opowiadałam Wam dzisiaj o moich pierwszych animacjach w liceum, które o dziwo są na tyle dobrej jakości, że obecnie możecie je oglądać na moim kanale YouTube. A minęło już w zasadzie 17 lat. 17 lat od 2003 roku. Choć moje najstarsze filmy, które oglądacie na moim profilu YouTube, są z 2006 roku. Te obecne. Czyli nadal jest całkiem wesoło, jeśli chodzi o jakość tych filmików. Nie mówię tutaj o kresce, nie mówię tutaj o sposobie rysowania tych postaci, ale mówię o samym zapisie wideo. Prawdopodobnie filmiki wyjściowe były w lepszej jakości niż wtedy najbardziej znane formaty. Oczywiście najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy zajmują się animacjami, nawet tymi domowymi, pewnie wymyślali już o wiele lepsze rzeczy niż ja wtedy, ale dla osoby, która była typowym samoukiem i odkrycie po latach potem, że się robiło filmy całkiem dobrej jakości, na samym starcie już całkiem miłe, pozytywne zaskoczenie, co nie? To tyle już w moim odcinku z cyklu Justa Animuje. W następnych odcinkach opowiem Wam o kolejnych animacjach. Może skoro to była taka topka zagranicznych produkcji, które były dla mnie niezłą inspiracją, to może opowiemy coś o naszych polskich animacjach. Jesteście ciekawi kolejnych perypetii z animacjami od Justy? Więc oglądajcie Justa Animuje dalej. To tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pa!